Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie. Witam prezesie. Jesteśmy w kultowym miejscu. Międzynarodowe Targi Poznańskie. Tradycja niesamowita. Hipolit Cegielski. Ogromna historia, gdzie prezentowano polską myśl techniczną dla Niemców po to, żeby oferować polskie maszyny i polski biznes. To jest taki nasz mały Hanower. Tak jest. Tydzień temu byliśmy w Hanowerze. Tam mieliśmy bardzo intensywny czas. Trzy mega intensywne dni. Dużo rozmów, nowe umowy. Teraz jesteśmy tutaj, to jest inny charakter tych targów. Tam było bardzo ważne. Nowa umowa z Solą, siewniki punktowe i przebrędowienie dla nas już znanej marki Arbos na firmę. To jest taka nowa wiadomość, jak chodzi o markę Arbos, Arbos przy której tutaj i jesteśmy. możliwości dostaw ciągników. Arbos będzie kontynuowany cały czas. Dokładnie tak. Przez cały rok nowe dostawy z nowej produkcji i pojawi się pod koniec roku, tak realnie pod koniec roku, bo przecież od momentu zamówienia do przyjazdu to zawsze trochę a potem zanim to przypłynie, no to raczej możemy się spodziewać, że to będzie druga połowa roku. Czwarty kwartał, początek czwartego kwartału. Pojawi się nowa marka Arbosa, w sensie nazwy. Ciągnika pod nazwą Aupax. I to jest ten sam ciągnik, tylko zmieni swoją nazwę. Taki rebranding. Rebranding. Gardenia. Jak szef myśli, dla kogo jest dedykowana? Bo ja mam odpowiedź i... Właśnie, to ja bym to wymień tą klientelę naszą. Gardenia. Nie wszyscy sobie zdają sprawę, ale rynek ogrodniczy jest bardzo ogromny. To są już potężne firmy zatrudniające wiele osób, a z racji trudności zatrudnienia usprzętowienie nabiera nowej jakości. I wiele firm ogrodniczych, tych obsługujących indywidualnych klientów typu domy jednorodzinne, to jest jedna grupa. Druga grupa to są te wszystkie takie tereny zielone, gdzie te firmy ogrodnicze to robią. Zakłady komunalne. Kolejna grupa klientów, ponieważ nasze miasta, wbrew pozorom, naprawdę wypiękniały i tam, gdzie jest siedziba firmy prezesa pana Pawła Korbanka Tarnowo Podgórne, też takie prace są różnym, mniejszym, większym sprzętem wykonywane. Kolejna grupa to są zakłady tak zwanej infrastruktury, typu tam inwestycyjnego, budowlanego, wszelkie kanalizy. W każdym gospodarstwie domowym chcemy mieć światłowód, prąd, telewizję kablową. Żeby to wprowadzić, trzeba czymś wykopać i właśnie będziemy tutaj z prezesem pokazywali te rzeczy. Także zastosowanie jest wyjątkowo szerokie dla bardzo szerokiego grona użytkowników i odbiorców sprzętu i tej technologii, która pozwoli Wam zaoszczędzić czas, pieniądze i wykorzystać skromne zasoby ludzkie w celu osiągnięcia sukcesu. Mamy taką sytuację, że to jest takie uzupełnienie naszej oferty, ale ona również jest dedykowana, albo może przede wszystkim, jak chodzi o ciągniki, do rolników. Tak jest. Ale... I to nam obniża koszty sprzedaży, bo się poszerzyła grupa klientów docelowych, tak? Ładowarki, które dokładnie. W zamyśle one miały być dla naszych klientów rolniczych. Okazuje się, że więcej niż połowa ładowarek jest sprzedawana poza rolnictwo. Dokładnie. Tyle tylko, że bywa tak, że rolnicy prowadzą też i działalność pozarolniczą. Właśnie, bo bardzo słusznie szef tutaj podkreślił jedną rzecz, że jest mocne, zresztą były takie programy unijne, dopłaty dla firm typu gospodarstwo rolne na aktywizację pozarolniczej działalności gospodarczej. I to idealnie się wpisują właśnie te nowe sprzęty. Te, które mogą pracować właśnie w okołorolniczych biznesach. MultiOne. Jako prezes to była taka chyba dziwna marka do wprowadzenia po tu Fendt, Claas, duże kombajny, duże ciągniki. Tak. Mała ładowareczka. To się nawet wydawało takim abstrakcyjnym pomysłem, a teraz tego nie żałujemy, bo sprzedaż jest coraz większa. No, najbardziej ciekawe było, czy miało sens, abyśmy rozpoczęli sprzedaż mini koparek, bo i po co? Przecież rolnicy to już raczej nie, a się okazuje, że ta maszyna, ona
najszybciej od momentu przywiezienia Tak, do znalezienia klientów, ona Tak. najszybciej znalazła klienta. ale w bardzo ciekawy w ogóle sposób, bo to też jest jak gdyby, bo w ogóle nie wiem, czy zwróciliście uwagę, dosyć często w terenach takich podmiejskich, nazwijmy, gdzie miasto wychodzi na wieś, oczywiście są tam różne konflikty, ale nie będziemy o nich mówili, ale tam jest duża aktywność taka inwestycyjna. I co można zauważyć na tych terenach? Że jadą właśnie tak, jak tu mamy pokazane, na przyczepce takiej, powiedzmy, samochodowej, jedzie mini kopareczka z zestawem narzędzi i jedzie w teren i szykuje, nie wiem, pod płot, rów, właśnie pod instalacje wodno-kanalizacyjne. I z powodu braku ludzi i wygody, nie? Bo to też trzeba zwrócić uwagę, jesteśmy w kabinie. Komfort pracy, na to powiedzmy szef jako prezes firmy doskonale wie, jak jest z pracownikami, jakie wymagania mają. Mieliśmy taki impuls, ja osobiście, bo wykonywaliśmy różne prace takie gospodarcze, właśnie też trochę inwestycji, fotowoltaikę, żeśmy montowali i wynajmowaliśmy takie Taki sprzęt. maszyny. I szybko się złapałem na tym, że przez taki relatywnie niedługi okres wydaliśmy tyle, ile kosztuje połowa tej maszyny, ale to jest nie cały rok. Dokładnie. I uznałem, że tak często była ta maszyna potrzebna, a na pewno nie tylko nam, no i oto jest. Ale przejdźmy troszeczkę dalej, bo jest taka rzecz, moim zdaniem, panie prezesie, coś, co nie wiem, czy obserwacje pana prezesa są takie, że wypiękniały nam rowy, zadbane są, wysprzątane chodniki w Tarnowie Podgórnym, ale nie tylko, bo bywamy w różnych miejscach. I ktoś to robi. I nagle się okazało, że to są mniejsze, nawet bardzo dedykowane nieraz maszyny, ale taki przykład jak mamy tutaj. Jeden z mniejszych ciągników, 2040 Arbos w zestawie zimowym. No tutaj akurat to jeszcze taka wiadomość, która mnie samego zdziwiła, bo sprawdziłem, jakie mamy udziały w rynku w ciągnikach w tej kategorii mocy. No Okazuje się, że ten ciągnik w tym roku wyprzedza wszystkich konkurentów. W mocy od 30 do 45 koni. Tak, bo to przyznam, bo to ma dosyć ciekawą, bo te 25 koni jest na szczególne warunki. Ta, powiedzmy 40, tak przepraszam, że tak powiem skrótowo, ale ona ma szersze zastosowanie i ona może być troszeczkę bardziej wyposażona w tak zwane cięższe maszyny, bardziej wydajne. Tak, to wiadomo, tak jak tu widzimy z pługiem, ale też ładowacz czołowy, on już też wtedy jest dosyć konkretny. Maszyny, które zawiesimy na tym ciągniku, to już też są konkretne, także ta mnogość zastosowania spowodowała, że to jest ciągnik kupowany i w rolnictwie, i poza rolnictwem. Dokładnie tak, ale panie prezesie, jest jedno pytanie, bo od ilu lat prowadzi szef od biznes? 1989 roku, Tak jest. to jest już kupę lot. To był luty chyba, nie? Tak mi się Jakby kojarzy. sobie przypomnieć, jakie wtedy maszyny się sprzedawały, a jakie dzisiaj, no to jest ogromna zmiana. Dokładnie tak, ale do czego zmierzam, że po tak długim okresie wiele różnych zawirowań było w prowadzeniu biznesu i wiele było takich bardzo specjalnych, wręcz markowych podejść pana prezesa do rynku. Ciągniki mają specjalną promocję teraz, jeżeli sobie dobrze kojarzę. Ciągniki, to co zostało postanowione wspólnie z producentem, że ciągniki mają teraz 7 lat gwarancji. To jest bardzo cenna informacja. To jest bardzo ważne. Też jest takie wsparcie do sprzedaży ciągników w zestawie z ładowaczem, gdzie domontowujemy polski ładowacz, do którego Chińczycy, Właśnie, a nawet producent może dopłaca pokażmy to, i wspiera to. Bo mamy to. Wspiera to specjalnymi takimi dotacjami. O właśnie, to. O właśnie, mamy. I tu mamy, nie? Hydramet. Czysto polska firma otrzymuje wsparcie, jeśli jest sprzedawana razem z ciągnikiem. I wsparcie od naszego dostawcy. O, właśnie to dostawca nam zaoferował i mówimy, Dokładnie dobry tak. pomysł. I Tak, wdrożyliśmy.
I to też dało impuls na zwiększanie sprzedaży całych zestawów. Dokładnie tak, bo trzeba pamiętać, że około 30% ciągników tej klasy, powiedzmy tam do 150 koni, jest sprzedawanych z ładowaczem, bo to jest bardzo wygodne uzupełnienie maszynowe. 7 lat gwarancji, ale też wiem, że prezes wprowadził dosyć korzystne finansowanie. To finansowanie to już utrzymujemy dłuższy czas, że od 0%. To też zależy od okresu spłaty, wielkości pierwszej wpłaty, ale to też oferujemy klientowi to finansowanie. Tylko, że, przepraszam, że przerywam, to jest dosyć też ciekawa propozycja na rynku, bo są różne finansowania fabryczne, nie? Ale one są z reguły takie dosyć sztywne, albo tak, koniec dyskusji. Tak. A tu, z tego co wiem, jest dosyć mocno elastyczne podejście. Uznaliśmy, bo dyskusje były takie właśnie, że zrobić kilka szablonów, nie za dużo, właśnie sztywnych. Ja byłem zwolennikiem, aby zrobić przede wszystkim elastyczny, aby się dopasować do każdego, a nie do niektórych. Ale tu widać właśnie, że prezes ma taką, jak zawsze, tak ciągotę do większej dyskusji, interakcji z klientem, gdzie poprzez dyskusję dochodzi się do wypracowanego konsensusu i też to w tym finansowaniu właśnie widać, że ta elastyczność pozwala naprawdę zadowolić klienta pod względem jego oczekiwań. Vacor. Ale Vacor, chyba bardziej znana jest ona jako firma Atlas. Ona tak, i to firma ma w nazwie to słowo Atlas. Dokładnie tak. Natomiast na rynku funkcjonuje produkt pod nazwą Vacor. Vacor. I tu jest bardzo szeroka gama wielkości tych maszyn i zastosowań. My mamy w tej chwili u siebie 4 różne warianty, mniejszych, średnich, większych. Również teleskopowa jest ta ładowarka. Ale sama oferta firmy Vacor jest w ogóle bardzo szeroka. No bardzo szeroka. Nawet bardzo duże ładowarki produkują, ale nie wiem, czy prezes zauważył, że chyba ta przemiana gospodarcza w Polsce, która nastąpiła, gdzie człowiek stał się drogim, znaczy pracownik stał się drogi i trzeba nim racjonalnie gospodarować. I chyba jest taki kierunek, że lepiej dobrze wyposażonego w wiedzę robotnika wyposażyć w wydajną maszynę, bo wtedy wydajność w ogóle i efektywność biznesu jest lepsza. To jest dobra uwaga i ona nie dotyczy wyłącznie tych maszyn, ale wszelkich ładowarek, koparek, Tak. bo sobie można wyobrazić sytuację, że kilka osób kopie rowek. Kilka osób, nie? I że oni robią to systematycznie, no bo akurat mają taką działalność. Ile to osoby kosztują, Dokładnie. a ile kosztuje maszyna. Nie da się tego porównać. Chyba A w tych maszynach, bo to trzeba też podkreślić, to już jest, tu stoimy przy tej najmniejszej, ale w tych maszynach skala tej różnicy już jest tak ogromna. Dokładnie tak. I trend, który się zrobił w świecie, w Europie, w Polsce, jest taki, że coraz częściej maszyny wykonują tą ciężką pracę, Tak. a nie ludzie. Tak, bo to jest taki ogólny trend, że to pracownik stał się luksusem, a nie posiadanie maszyny. Tak jest.